Parujące szyby zimą to nie tylko taka pogoda. W 90% przypadków to konkretna przyczyna w aucie i da się to ogarnąć samemu. Pokażę Ci dziś, skąd bierze się para oraz kilka najczęstszych powodów i dokładną procedurę, jak odparować szybę najszybciej. Ciepłe powietrze w aucie ma wilgoć. Zimna szyba działa jak chłodnica. Gdy wilgotne powietrze dotknie zimnego szkła, wilgoć się skrapla i masz mgłę na szybie. Najczęściej winne są mokre dywaniki i wykładzina. Wnosisz śnieg na butach, topnieje i ta wilgoć siedzi pod dywanikiem. Nawet jak dywanik wygląda w miarę, pod spodem może być mokro. Same welurowe dywaniki chłoną dużą ilość piasku, która wchłania dodatkowo wilgoć, która później oddaje i przez co nasze szyby mocno parują. Dlatego ja bym polecał na okres jesienno-zimowy zmienić dywaniki z welurowych na gumowe. Najlepiej jeszcze z takim rantem, aby woda nie wylewała się i nie wsiąkała w wykładzinę pod spodem. Nie będą chłaniać wody, tylko ją zatrzymywać ją. Kolejnym krokiem na pozbycie się wilgoci w aucie jest umieszczenie tzw. pochłaniaczy wilgoci. Działa on jak magnes na cząsteczki wody unoszące się w powietrzu. Kiedy wilgotność w Twoim aucie rośnie, granulki wyłapują parę wodną i zamykają ją wewnątrz swojej struktury. Pochłaniacz nie oddaje wilgoci z powrotem do kabiny, dopóki sam go nie osuszysz. Dzięki temu Twoje szyby przestają parować od środka, pozbywasz się zapachu stechlizny i co najważniejsze chronisz elektronikę i tapicerkę przed pleśnią. Większość takich modeli jak ten tutaj posiada wskaźnik koloru. Gdy zmieni barwę, to znak, że pochłaniacz jest pełny. Wtedy wystarczy kilka minut w mikrofalówce, woda odparowuje i urządzenie jest znów gotowe do akcji. Proste, tanie i niesamowicie skuteczne. Możemy również zrobić sami taki pochłaniacz wilgoci, jeśli nie chcemy kupować. Wystarczy zwykła skarpeta, wsypać do niej żwirek dla kota albo ryż, związać i umieścić w samochodzie. Kolejną przyczyną parowania szyb jest zużyty i brudny filtr kabinowy. Jest jedną z najczęstszych przyczyn parowania szyb, ponieważ zapchany filtr ogranicza przepływ powietrza, utrudniając usuwanie wilgoci z wnętrza pojazdu, co sprzyja osadzaniu się pary na szybach. Wymiana filtra kabinowego znacząco poprawia wentylację i pomaga zapobiegać parowaniu. Filtr zapchany kurzem, pyłkami i wilgocią nie przepuszcza świeżego powietrza, przez co wentylacja jest mniej efektywna. Stary filtr sam w sobie staje się siedliskiem wilgoci, grzybów i bakterii, które następnie krążą w kabinie, zwiększając jej wilgotność. Piasek w samochodzie to coś, co wielu kierowców bagatelizuje, a to duży błąd. Taki piasek, szczególnie zimą, zmieszany z śniegiem i solą, wchłania wilgoć jak gąbka. Ta wilgoć zostaje w wykładzinie i pod dywanikami, nawet jeśli z wierzchu wygląda na sucho. Później podczas jazdy wilgoć zaczyna parować i osiada na szybach, przez co szyby dużo szybciej i mocniej parują nawet przy włączonej klimatyzacji. Dlatego regularne odkurzanie auta, zwłaszcza pod dywanikami, to jeden z najprostszych sposobów, żeby ograniczyć wilgoć w środku i realnie zmniejszyć problem parujących szyb. Kolejnym sposobem na czyste szyby jest klimatyzacja. Wielu kierowców popełnia ten sam błąd. Zimą wyłączają klimatyzację, myśląc, że służy ona tylko do chłodzenia. To mit. Klimatyzacja to najlepszy sposób na odparowanie szyb, a oto jak ona działa. Kluczem nie jest temperatura, ale osuszanie powietrza. Układ klimatyzacji działa jak potężny osuszacz. Przepływające przez niego wilgotne powietrze z kabiny osadza się na parowniku, skrapla i zostaje wyrzucone na zewnątrz samochodu. Jak zrobić to najskuteczniej? Odpal silnik i włącz klimatyzację, przycisk AC, skieruj nawiew bezpośrednio na przednią szybę, ustaw temperaturę na ciepłą, ciepłe powietrze szybciej zbiera wilgoć z powierzchni szkła. Ważne, wyłącz obieg zamknięty, świeże powietrze z zewnątrz jest teraz znacznie suchsze niż to w środku. Dzięki temu w kilkanaście sekund odzyskujesz pełną widoczność. Pamiętaj też, że regularne używanie klimy zimą smaruje cały układ, co uchroni Cię przed kosztownymi naprawami na wiosnę. Szybko, bezpiecznie i zdrowo dla Twojego portfela. Jeśli Twoja klimatyzacja nie wyrabia, a pochłaniacze wilgoci to wciąż za mało, mam dla Ciebie stary, sprawdzony trik, który kosztuje grosze. Chodzi o zwykłą piankę do golenia. Bardzo ważne jest to, aby to była pianka, a nie żel. Pianka do golenia zawiera składniki, które tworzą na szkle niewidzialną barierę hydrofobową. Dzięki niej cząsteczki pary wodnej nie mogą osiąść na szybie i stworzyć mgły. Zamiast tego rozbijają się, zachowując przezroczystość szkła. Najpierw dokładnie umyj i osusz szybę od wewnątrz. To kluczowy krok. Nałóż niewielką ilość pianki, np. taką od Gillette, na czystą szmatkę z mikrofibry. Rozprowadź ją cienką warstwą po całej szybie. Odczekaj chwilę, a potem wypoleruj szybę czystą szmatką, aż będzie idealnie przejrzysta. Masz przed sobą domowej roboty antyparę.
Ten patent starcza zazwyczaj na kilka tygodni i działa równie dobrze na przedniej szybie, jak i na lusterku w łazience. To prosty sposób, żeby raz na zawsze zapomnieć o wycieraniu szyb rękawem podczas jazdy. Zanim kupisz drogie pochłaniacze lub zaczniesz nakładać patenty typu antypara, musisz wiedzieć jedno. Największym wrogiem Twojej widoczności jest brud. Wielu kierowców pyta mnie, dlaczego ich szyby parują mimo włączonej klimatyzacji. Odpowiedź jest prosta. Para wodna uwielbia przyklejać się do zanieczyszczeń. Kurz, dym tytoniowy czy osad z plastików tworzą na szkle mikroskopijną strukturę, na której wilgoć osiada się błyskawicznie. Pamiętaj, na idealnej, czystej szybie, odtłuszczonej, cząsteczki wody mają znacznie trudniej, żeby się zakotwiczyć. Czysta szyba to nie tylko estetyka, to przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo i o połowę mniej pary w deszczowy dzień. Zacznij od tego, a dopiero potem testuj inne gadżety. Podsumowując, parujące szyby zimą to w większości przypadków nie jest wina pogody, tylko wilgoci w aucie i do tego, jak jest ona prawidłowo usuwana. Jeśli masz ten problem, zacznij od najprostszych rzeczy. Sprawdź, czy w środku nie ma wilgoci, czy filtr kabinowy nie jest zapchany albo mokry. Włącz klimatyzację zimą, ustaw otwarty obieg powietrza i upewnij się, że nawiew faktycznie leci na szybę. A teraz dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze sposoby na parujące szyby. Może macie jakieś dodatkowe triki, które u Was się sprawdziły, na pewno przydadzą się innym. Jeśli film był pomocny, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!